Hej, 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 witajcie! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o całkowicie innym zegarku niż o tym, o którym zwykle rozmawiamy, czyli G-Shocku bądź Garminie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o coś ze stajni Samsunga, o Samsungu S3 Frontier. Fajny zegarek? Typowy smartwatch, prawda? Oczywiście nie będę go nawet porównywał z naszym Garminem 7X, no bo tak naprawdę to powiem Wam szczerze, że nie ma co porównywać, ale moim zdaniem jest to bardzo fajny, ciekawy zegarek za śmieszne pieniądze, ponieważ jest to zegarek już dość tani z racji tego, że jest to zegarek stary. Ale właśnie w tym jest cała ciekawość. Czym taki stary smart zegarek odbiega od nowszych zegarków i czy warto jeszcze coś takiego kupić w 2024 roku? Ciekawi? Zapraszam na film. Dziś porozmawiamy o Samsungu Gear S3 Frontier. O takim fajnym smartwatchu. Piękno mamy to wiosnę. Obawiam się, że troszkę za szybko. Dlaczego? Dlatego, że mamy dopiero marzec, a tak naprawdę połowę marca, a zima pewnie jeszcze do nas wróci. Aczkolwiek w ostatnich latach ten klimat mamy tak zwany londyński, czyli dużo deszczu, chłodu, zimna, mało śniegu, nie ma zim, nie ma tak naprawdę wiosny, nie ma jesieni, tylko wszystko jest takie jakby jednakowe. Natomiast ten zegarek nie jest wcale taki zwykły i taki jednakowy. A dlaczego? A zaraz się dowiecie. W ogóle bardzo fajne są rozwiązania w tym zegarku. Obrotowy ring. Ciekawa rzecz, prawda? Bardzo ułatwia korzystanie. Sporty. No może nie za dużo, ale zegarek sam je rozpoznaje. Pełna synchronizacja z Androidem. No wiadomo, Samsung. Kto ma zegarki Samsunga, to i telefony Samsunga będą w 100% kompatybilne. Przecież to jest smart, tak? Kroki z telefonu zlicza nam również zegarek, czyli jest w pełni synchronizowany z telefonem. I odwrotnie, kroki z zegarka zlicza nam telefon. To jest też bardzo fajna ciekawostka. Natomiast ten zegarek nie posiada tylko kroków. Dlaczego? Pomyślicie sobie, dlaczego ja takie coś wziąłem w ogóle do testu? O co tu chodzi, nie? Ale słuchajcie, to o dziwo posiada barometr i wysokościomierz. Tak, to o dziwo posiada barometr i wysokościomierz. Dokładnie. Natomiast kompasu nie posiada. Chociaż można go doinstalować oczywiście za opłatą, co moim zdaniem jest totalnym nieporozumieniem. Żeby płacić dodatkowo za funkcję kompasu. No i funkcja kompasu oczywiście nie jest oparta na czujnikach w zegarku, tylko na pozycji GPS, co też jest, że tak powiem, mocno wątpliwe. Natomiast no, nie oszukujmy się, nie jest to zegarek w teren. Jest to tylko smart zegarek, zwykły smart zegarek do mierzenia pulsu, do powiadomień. To jest tylko zwykły smart zegarek. Ale ja uważam, że jest na tyle ciekawą opcją i na tyle ciekawy, że należy o nim powiedzieć kilka słów więcej. Na wstępie chciałem serdecznie podziękować mojemu przyjacielowi Bartkowi, który mnie czasami odwiedza. Poznałem go właśnie dzięki grupie zegarkowej oraz mojemu kanałowi na YouTube. Bartek, dziękuję Ci serdecznie za użyczenie tego fajnego i ciekawego zegarka do fajnego testu oraz fajnego filmu, który właśnie dzisiaj powstanie i który właśnie dzisiaj oglądacie. Bartek, dziękuję Ci serdecznie. Piona, chłopie. Cóż może mieć do zaoferowania zwykły smart zegarek, zwykły smartwatch, prawda? No ma powiadomienia, ma wiadomości, posiada dotyk, posiada mapy, o dziwo trzeba je dograć, część jest płatna, natomiast znalazłem również bezpłatne mapy, które zainstalowałem i które właśnie odpalę i Wam pokażę. Ale cóż jeszcze, cóż jeszcze? No właśnie, barometr oraz wysokościomierz z sensora, ponieważ ten zegarek posiada sensor.
No właśnie, to jest ciekawostka. Natomiast co mi się w tym zegarku nie podoba? Powiem szczerze, w większości smart zegarków mi się nigdy nie podobało. Bateria. Bateria wytrzymuje tutaj przykładowo 4 dni na tak zwanym czuwaniu i sprawdzeniu czasem powiadomień. Natomiast jeśli włączymy GPS, zaczniemy jakoś z niego korzystać głębiej, czy po prostu bawić się nim, no niestety, ale ten jeden dzień, góra półtora dnia, co i tak nie jest wcale złym wynikiem. Powiem Wam szczerze, posiadałem zegarki, które wytrzymywały 6 godzin, oczywiście intensywnego korzystania, ale moim zdaniem jest to troszkę żenujące, żeby... No dobrze, to nie jest nowy zegarek, owszem, to nie jest nowy zegarek, to już stary zegarek, ale powiem Wam szczerze, że dzisiejsze smart zegarki wcale dużo nie odbiegają od tego oto zegarka. A ten zegarek właśnie z racji tego, że przez tyle lat działa i działa dobrze, zasługuje na pochwałę. I to dużo pochwały. Ponieważ, no nie ukrywajmy, co jaki czas wymieniamy smart zegarki, smartwatchy. Co jaki czas wymieniamy? Co 2 lata? Prawda. Co jaki czas wymieniamy telefon, prawda? No może teraz trochę rzadziej, ale kiedyś co 1,5 roku, co 2 lata, co 2,5 roku, no to już przecież starość, prawda? A ten zegarek działa płynnie i chodzi naprawdę ładnie. Więc naprawdę Samsung się postarał. Zresztą, co jest taką ciekawostką w tym zegarku, on naprawdę fajnie wygląda. On nie wygląda na takiego plastikowego, że tak powiem, zabawkowego, prawda? On wygląda naprawdę fajnie. No, może się to podobać. Co prawda to jest tylko 46 mm. Ja lubię duże zegarki, ale każdy ma swój gust z Was, więc możecie też lubić takie wielkości zegarki. Nie mówię, że nie. Ładuje się go poprzez ładowarkę indukcyjną. Nie ma tutaj żadnego kabelka. To Wam pokażę. Pokażę Wam też, jak wygląda set od tego zegarka. To jest taka tubka okrągła, taka tuba. Też bardzo fajnie, bardzo ładnie to jest zrobione. Samsung się postarał, powiem szczerze. Powiem szczerze, że to jest zegarek naprawdę bardzo fajny. Gdyby nie to ładowanie, gdyby ta bateria była naprawdę 2 albo 3 razy mocniejsza, to powiem Wam szczerze, że byłaby to naprawdę ciekawa propozycja. Mimo że ten zegarek nie jest nowy, kosztuje naprawdę grosze. Więc dla kogoś, kto potrzebuje zegarka do powiadomień, czy do sprawdzenia, nie mówię wysokościomierza, bo to już jest sprawa dla nielicznych, ale do ciśnienia po prostu, do sprawdzenia ciśnienia, no to nie jest tak źle. Mapy też są. Natomiast za ten kompas to trochę szkoda, że trzeba płacić, naprawdę. Zresztą jak większość smart zegarków trzeba płacić za dodatkowe aplikacje. No niestety. Tarcze możemy sobie dowolnie zmieniać. Fajnie to działa, szczególnie z smartwatchami Samsunga. No, naprawdę fajnie. Naprawdę, powiem Wam szczerze, ten zegarek mnie naprawdę zaciekawił i zainteresował. Naprawdę.
że ten O-ring jest taki metalowy, no niestety był porysowany, on jest tutaj troszeczkę pomazany, żeby nie było tych rys widać farbką. No ale wiecie, to nie jest nowy zegarek, więc myślę, że to nie jest jakieś przestępstwo, że ktoś chciał, żeby ładniej wyglądał, przynajmniej ładniej w teorii, a w praktyce to różnie to może wyglądać. Powiem szczerze, wykon ma fajny, bo jest metalowy, widać, że ta koperta jest taka fajna, no oczywiście tył jest plastikowy, są śrubki z takim fajnym gwintem, dziwnym takim, ale to specjalnie, żeby nie móc odkręcić, żeby to musiał zrobić ktoś, kto ma jakiś serwis, aczkolwiek można dokupić sobie w dzisiejszych czasach taki śrubokręcik. Ten myk może jakieś 10 lat temu był bardziej skomplikowany i rzeczywiście komplikował sprawę, natomiast dzisiaj jest to rzeczą normalną, że można to odkręcić. Nie chcę tu gubić ostrości. Powiem Wam szczerze tak, tu mamy właśnie to indukcję, ładujemy indukcyjnie ten zegarek. Zegarek posiada tutaj czujnik właśnie pulsometru. Co jest fajnego w tym zegarku? Do zegarka pasują paski 22 mm, czyli paski no, praktycznie do większości zegarków. Zwykłych, normalnych zegarków są takie same, więc możemy sobie naprawdę tutaj sporo przypasować. Co jeszcze mamy tu fajnego? Zauważyliście? Mamy te teleskopy na tak zwanych szybko otwieralnych, czyli możemy je szybko zmienić. Możemy sobie założyć bransoletę, możemy sobie założyć inny pasek w bardzo łatwy i szybki sposób. I to też jest bardzo fajne w tym modelu. Oczywiście możemy sobie założyć również zwykły teleskop i zwykły pasek, ale to już nie będzie takie wygodne w zmianie, prawda? No a nie oszukujmy się, no fajnie jest móc wymienić pasek bardzo fajnie i szybko, tak? Dla przykładu, ten zegarek mógłby nawet pasować pod bransoletę, mógłby nawet być używany jako taki ala pod koszulę, no ale również do sportu gumowy pasek. To jest akurat pasek w 100% oryginalny. Jest to pasek samsungowski. Powiem Wam szczerze, jest wygodny, ale nie jest, no tak, nie jest aż tak wygodny jak pasek Garmina. Ale jest dość gruby i solidny, to muszę to przyznać. Cóż tu jeszcze? Mamy tylko 2 klawisze po bokach, no i oczywiście ten O-ring, który się obraca, widzicie? Zmieniając funkcję, bardzo fajnie pomaga. No. Możemy nawet słuchać muzyki. Tu nie mamy w ogóle przycisków. Po prostu dotyk, obrotowy O-ring oraz 2 przyciski. No tak to mniej więcej wygląda. Właśnie fajne jest, że paski mają po 22 mm, jeśli chodzi o uszy od koperty zegarka, więc możemy sobie dopasować większość. No dobrze, a więc teraz przejdziemy sobie tym dolnym prawym klawiszem. Mamy tutaj takie menu kołowe, nie wiem czy to będzie widać. Mamy mapy Here We Go. Dlaczego? Dlatego, ponieważ były darmowe. Ale wejdziemy sobie, widzicie jak to się fajnie zmienia? Pogoda, mapy. Dalej mamy wysokościomierz barometr, mamy oczywiście tutaj powiadomienia, aplikację Samsunga. Mamy również galerię zdjęć, możemy sobie tutaj wgrać oczywiście z telefonu, mamy stoper, mamy kontakty z telefonu, bo przez ten zegarek można dzwonić i można rozmawiać, ponieważ ma wbudowany mikrofon, no właśnie. Dlaczego jeszcze Garmin na to nie wpadł, to nie mam pojęcia, że możemy tylko odebrać albo odrzucić połączenie w Garminie. No, natomiast Garmina nie ma co porównywać, bo to jest zegarek kilkadziesiąt razy droższy. Natomiast powiem Wam szczerze, że brakuje w Garminie trochę tej funkcji mikrofonu. No, ja już nie mówię, żeby tam była ta książka telefoniczna, żeby można było z tego zegarka dzwonić, ale po prostu mikrofonu mi brakuje w Garminie.
Żeby po prostu odebrać telefon na szybko, powiedzieć przez zegarek, nie mogę, odzwonię czy coś w tym stylu, ale nie w ten sposób, że muszę wybierać jakieś tam formułki, bo na przykład w tym zegarku mamy, moi drodzy, możemy sobie wpisać, co jest oczywiście mega niewygodne, tak zwaną klawiaturkę i możemy sobie pisać wiadomości. Natomiast właśnie w Garminie niestety, ale musimy te wiadomości mieć już gotowe formułki tych wiadomości i musimy sobie z tych gotowych formułek je po prostu klikać. Czyli na przykład ja odbiorę później, czy coś w tym stylu, sobie odszukujemy w Garminie no i potwierdzamy. Natomiast tu możemy sobie je wpisać. Możemy też sobie to zrobić poprzez asystenta głosowego, aczkolwiek to już jest troszeczkę mniej, że tak powiem, precyzyjne, jeśli chodzi o zegarek Samsunga. Akurat o ten model, ponieważ te stare zegarki, też powiem Wam szczerze, Samsunga nie będą miały już kompatybilności z nowymi smartfonami. Dostałem wiadomość, że od 2020, żeby Was nie skłamać, 4 roku, teraz chyba od jesieni, czy bodajże od końca, no już Wam nie chcę Was naprawdę wprowadzić w błąd, ale mówię to wszystko z głowy, co wiem, że już nie będzie na kolejne smartfony, które wyjdą już właśnie po 2024 roku, to by być może od 25, no ale nie chcę Was wprowadzać w błąd, to, że już ten zegarek nie będzie można po prostu połączyć, nie? Z tymi smartfonami. No może to jest też poniekąd dlatego, że po prostu Samsung chce wycofać bo on wie, że niektóre jeszcze te egzemplarze tych zegarków, tych smart rzeczy działa do dziś i po prostu Samsung chce sprzedać nowe i może po prostu chce je wycofać, albo po prostu mają za słabe podzespoły, żeby mogły współpracować z nowoczesnymi sprzętami. No nie wiem, to już trzeba by było się po prostu bardziej poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, ale ja tylko mówię to, co po prostu ja wiem, ale nie musicie się z tym zgadzać, nikt się musi się z tym zgadzać, ja też nie muszę być tego w 100% pewien, że to jest racją, ja po prostu też domniemuję pewne rzeczy. Mamy tu oczywiście również szereg funkcji jak kalkulator, wiadomości, ustawienia, budziki, alarmy, możemy sobie sprawdzić maila, mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, tu są kontakty, tam był telefon, mamy muzykę, mamy oczywiście sklep Galaxy Store, mamy kalendarz, mamy czas światowy, mamy jeszcze Bixby, mamy minutnik, funkcję znajdź telefon, no i też odwrotnie funkcję znajdź zegarek w telefonie. To jest też bardzo fajna funkcja. Natomiast tę funkcję ma również Casio i również ma Garmin. Dobra, ale co nas tu interesuje? Nas interesuje właśnie wysokościomierz barometryczny. Czyli tak, mamy taki oto wysokościomierz. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Teraz będzie chyba dobrze widać. Mamy 155 metrów wysokości. Oczywiście to się kalibruje poprzez GPS, więc sobie odświeżmy sobie to. Zobaczcie, kalibrowanie. Odświeżamy. Nie, dalej mamy 155. Nie wiem, jak to działa, na jakiej to zasadzie działa, ale chcę Wam porównać, bo mam Garmina na ręku. Mam włączoną aktywność z pomiarem i mamy 170, te zielone, widzicie, te zielone, 178 z tym zielonym, no to jest wysokość, na której się znajduję w tym momencie, to jest 178 metrów nad poziomem morza i mamy jeszcze nawet kompas, nie? Widzicie? Także moi drodzy, 155 to jest wysoko, że tak powiem, przekłamane, ponieważ ja Wam powiem szczerze, nie chodzi tu o mapy CMW, bo możemy się spierać na temat map CMW, natomiast na temat samego barometrycznego wskazania również możemy się spierać. O tyle Wam powiem, że ja wiem, bo ja znam ten las, znam te miejsca i wiem, że te 178 jest prawdą. Ponieważ nawet z map tak zwanych geoportalu, z map geodezyjnych wiem, że no jesteśmy na wysokości mniej więcej 175,182
metry nad poziomem morza, więc 178 jest jak najbardziej wielkością przybliżoną, natomiast tak jak powiedziałem, 155 no to jest moim zdaniem troszeczkę, no nawet 154, troszeczkę za mało, także no może GPS przekłamuje, być może, ale już się spierać na to nie będziemy, bo to nie jest zegarek w teren. Natomiast no nie wygasza nam się, trochę nam się wygasił, nie wiem, teraz nie będzie widać. O, poczekajcie jeszcze raz może. O, wygasił się nam, no. Teraz, widzicie? Chcę, żeby była ostrość zachowana. Poczekajcie. Tak, z tą ostrością to dobra. I mamy 995 hektopaskali, jeśli chodzi o barometr. I mamy na dole taką strzałkę. Po ostatnie 6 godzin mamy taką kropeczkę i strzałkę, czyli tak jakbyśmy mieli tendencję spadkową, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne. A o ile to jest prawdą, a o ile nie jest prawdą, zaraz sprawdzimy na naszym Garminie. Tylko tyle, że musiałbym po prostu sobie zastopować aktywność. Poczekajcie chwilkę. Zastopuję ją. Nie wiem, czy ja tu mogę wyjść do menu. To też tak w Garminie jest, że z tym menu to albo po prostu zapiszę sobie ją. Poczekajcie, wyjdę z tego. Bo już nie chcę tam. Dobra, wyjdę do głównego menu. Przejdziemy sobie do... Poczekajcie chwilkę. Już do Was wracam za chwilę, tylko też mi tak niewygodnie jest. Do barometru, proszę bardzo. I mamy na naszym barometrze 1013,3. Powiem Wam szczerze, ja tu nic nie przestawiałem, nic nie ustawiałem. Fabrycznie jest takie ciśnienie, nawet widać na wykresie zresztą, że zaczynaliśmy od 1014, 1013, więc nasz Samsung, jak nam pokazuje, tylko że na tym Samsungu 965 to też jest troszeczkę mało. I teraz pytanie brzmi, czy da się to skalibrować? A nie, da się zmienić po prostu jednostki. Czyli powiem Wam szczerze, że coś tu można chyba skalibrować. Poczekajcie, odświeżenie automatyczne. Kalibracja ręczna wyłączona. Nie. Bo mamy alerty o ciśnieniu, jednostki ciśnienia, to mamy tak. Automatyczne odświeżanie. Jakbyśmy wyłączyli, to mamy wtedy kalibrację ręczną. Kalibracja ręczna daje nam możliwość wpisania wysokości, tak? Aha, czyli coś na podobę Garmina troszeczkę. Natomiast wysokość mamy tutaj według Garmina 174, więc sobie taką wpiszmy. Ustawmy sobie ciśnienie na poziomie morza. No 30 to nie jest. Ale już nie chcę tutaj, wiecie co, wyjdziemy z tego, bo już nie chcę tutaj kombinować. 174 mamy ustawione. No i teraz z czystej ciekawości, po przemieszczeniu się 500 metrów, za chwilę Wam pokażę, jak to się zmienia w tym właśnie zegarku. Natomiast co to dało do naszego barometru? Aha, nasz barometr, poczekajcie, ale nie. Hektopaskale mnie interesują. Nie, dalej mamy hektopaskale, mamy identyczne, a więc, poczekajcie, nie, tym się wraca. Nie, tym się nie wchodzi. Jak ja w to wyszedłem? Poczekajcie chwilkę. Widzicie, zegarek, taki zwykły zegarek, a jest taki troszkę skomplikowany. Kalibracja ręczna na wysokości 174. Zobaczymy, jak te czujniki w tym działają.
A i teraz mamy właśnie ale 1016 się nam zrobiło. Dziwne, co? Było 995, już się nam zrobiło 1016. Poczekajcie. Porównam z Garminem. Mamy 1013, moi drodzy. No dobra. Ustawimy go tak jak jest w Garminie. I zobaczymy, jak to się zmienia, prawda? Będzie to ciekawe, moim zdaniem. Taki test takiego prostego smart zegarka, prawda? No ale dobra, ale to nie wszystko. Jeszcze chcę Wam pokazać, zanim przejdziemy do przemieszczania się i do sprawdzania innych rzeczy, chcę pokazać te mapy. No to jest też ciekawe. Porównamy sobie mapy HIR. Oczywiście mapy HIR są daleko darmowe. No mamy las, mamy środek lasu. No całkiem nieźle to działa. Złapało bardzo szybko. Czyli moim zdaniem jest fajnie. Za chwilę zobaczymy. Poczekajcie, zaraz Wam pokażę, tylko wejdę w te mapy. Ojej, nie to włączyłem, co chciałem. Poczekajcie. Mapa. W Garminie mapa oczywiście też automatycznie łapie w identyczny sposób. Mamy las, z tym, że w Garminie mamy nawet. No nie, tak nie mamy tutaj tych ścieżek leśnych za bardzo widocznych. Chociaż w tym Garminie mam mapy topograficzne wgrane, ale nie mamy za bardzo. O tyle trzeba za każdym razem w tym zegarku widzę, że trzeba wchodzić w to samo, ponieważ on się automatycznie, może to jest też w celu, i coś znowu przeskakuje z ulicy do lasu, a tak naprawdę jesteśmy cały czas w lesie, nie? No aczkolwiek mamy tutaj tą możliwość tego dotyku, co się też bardzo ceni. Jeśli o to chodzi, mamy jeszcze pobierz mapy, czy możemy sobie jeszcze dodatkowo pobrać. No ale już wyszedłem. Jeszcze, bo to trzeba delikatnie. Pobierz mapy. Chyba górnym się wychodzi, tak. Górnym, a dolnym, no to właśnie te sterowanie trzeba się nauczyć. No ale mapy działają, tak? No dobra, zbliżymy się do jakiejś drogi i zobaczymy, jak nas ten zegarek odnajdzie na jakiejś drodze. Dobra, natomiast jeśli chodzi o pogody i inne duperelki, to już Wam nie będę pokazywał, bo to mi się wydaje, że nie ma żadnego sensu, jak w każdym smart zegarku. Mnie bardzo interesowały mapy. Tu możemy sobie wybór edycji zrobić. I mnie bardzo interesowały właśnie wysokościomierz oraz barometr. No ale barometr nam znowu wrócił do 995. To jest ciekawe, co? Tak nagle? A wysokość 148, a mieliśmy przed chwilą 174, o ile pamiętam. Czy już widzę, że coś tu jednak te czujniki nie będą zbyt precyzyjne, moi drodzy. Krótko mówiąc, nie chcę tutaj nic mówić ani dobrze, ani źle, no ale mało wiarygodny będzie ten zegarek w terenie. No ale dobra, sprawdzimy to po prostu za ileś tam metrów, czy za pół kilometra, czy troszkę więcej. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. No może przynajmniej te mapy, będzie można na tych mapach polegać, jeśli chodzi o ten zegarek. No mam taką nadzieję. Dobra, ruszamy w takim razie w drogę. Powiem Wam tak, jestem już w innej części lasu, po przebyciu pewnego dystansu. No dokładnie nie wiem jakiego, bo nie liczyłem, ale na pewno jakieś dobre 400 metrów to jest. Powiem Wam szczerze, ja bym na sensorach tego zegarka nie polegał. Nie. On nadal pokazuje jak chce, że tak Wam powiem. Powiem tak, zaraz do tego przejdziemy. Ale jeśli chodzi o powiadomienia, jeśli chodzi o zgranie się z telefonem, idealnie się zgrywa. Jeśli chodzi o kroki, no całkiem fajna sprawa. Jeśli chodzi o sporty, też nie jest źle, aczkolwiek tych sportów jest kilka w tym zegarku. Jeśli chodzi po prostu o rozmowy telefoniczne, całkiem fajnie słychać przez ten zegarek. O dziwo, stary zegarek jest głośnik, ale całkiem fajnie słychać i całkiem głośno. To jest też na plus. Można napisać SMS-a, co jest
Nie jest łatwy, bo troszkę to jest męczące, ale można. A więc jako tako smart zegarek, to tak, warto go kupić, mimo że jest to zegarek stary, bo ten zegarek się nie zacina, chodzi płynnie, ma fajny ring. Oczywiście musicie w ładnym stanie wizualnym taki zegarek wyhaczyć, co nie będzie łatwe. Oczywiście to zależy od tego, co kto potrzebuje i jaki kto posiada budżet, ale powiem Wam szczerze, że w teren to kupujemy jednak zegarki, które do tego służą, czyli są w teren. Czyli mają tę funkcję GPS-u, funkcję ciągłego pomiaru pulsu. Po prostu już takie bardziej przystosowane do pewnych rzeczy. Natomiast jako smart zegarek do rozmów telefonicznych, dlaczegoż by nie? Jeśli nikt nie miał wcześniej styczności z tego typu zegarkami, za parę groszy można naprawdę mieć fajny zegarek i naprawdę być z niego zadowolonym. No. A żeby naszego testu wiarygodność stała się zadość, przejdziemy sobie do naszego wysokościomierza, który nam pokazuje 166 metrów. Oczywiście jesteśmy w innej lokalizacji. Weźmy sobie kalibrację jeszcze. No, proszę bardzo, kalibracja nam skalibrowała na 142. Moim zdaniem według GPS-u jest ta kalibracja, ponieważ zegarek map jako tako wbudowanych nie ma. Natomiast no, są mapy, ale to są mapy Hira, czyli oddzielnego producenta, więc nie synchronizuje się to z naszymi czujnikami, że tak powiem. Ale też nie wiem, czy w mapach Hira w ogóle są wysokości. To zacznijmy od tego. No ale dobra, co mamy na Garminie? Na Garminie mamy wysokość, nie wiem, ostrość 173, to jest wiarygodna wysokość. W naszym mamy 140, w naszym Samsungu 141, więc tak jak powiedziałem, na tych czujnikach bym się nie opierał. Dalej mamy barometr nadal z tendencją spadkową 996 hektopaskali. A zaraz Wam pokażę, bo już sobie tutaj celowo poprzerabiałem troszeczkę menu w Garminie, że mamy 1013,9, czyli prawie 1014 hektopaskali. Pogoda? No pogoda jest taka, że tak Wam powiem, jest słońce, ale jest trochę i pochmurno. Ja nie twierdzę, że Garmin ma w 100% rację, ale powiem Wam szczerze, że bliżej bym był zaufania Garmina, aniżeli właśnie Samsunga. No z tego też powodu, że nasz Samsung, zauważyłem, że lubi pokazywać bardzo podobne wskazania, mimo kalibracji wraca do takich samych wskazań, więc to jest troszeczkę na minus. No ja wiem, że czujniki mogą być stare, bo to jest zegarek już nie pierwszej nowości i świeżości, ale mimo wszystko mogłoby to być troszeczkę bardziej zsynchronizowane ze sobą. Chociaż też Wam powiem szczerze, że nie był to nigdy zegarek w teren, a był to smartwatch, czyli no nie ma co nawet narzekać, no bo to jest tylko taki dodatek do tego zegarka. Jeśli też chodzi o nasze mapy, to akurat dograłem tu Hira, bo jest darmowy i powiem Wam szczerze, że pokazuje moim zdaniem naprawdę dobrze. Naprawdę pokazuje to dobrze. Oj, poczekajcie. Możemy sobie nawet punkty. Zawsze się przyzwyczaiłem, że tym się wychodzi do głównego menu. Tym się wychodzi do... Gdzie mamy ten punkcik? Tu mamy drogę. O, tu jesteśmy mniej więcej tutaj. Jeszcze sobie przybliżymy ten las. O jest. Oj. O, w taki oto sposób. Ale zauważyłem,
że troszeczkę gubi nam się GPS. Jak zresztą zauważyliście przed chwilą, że nad otwartym niebem. No niebo mamy jak najbardziej otwarte. Więc też mapy super, wszystko fajnie, ale jednak ten ślad GPS, no może to jest trochę starszy zegarek, tak jak powiedziałem, starsze sensory, ale jednak istnieje obawa, że w dzikiej gąszczy, że tak to powiem, może się nam pogubić. Jeszcze będę chciał porównać pulsometry w obu zegarkach, żeby już ten test był naprawdę kompletny. Nie wiem, czy to jest widać, 79, widzicie puls? 79, to serduszko. No, a w Garminie 83, 86, widzicie? 79. 90 w Garminie. Nadal mamy 79. W ogóle się zmienia? O, teraz. Udało mi się go włączyć. Weźmiemy pomiar. Widzicie? Mamy takie serducho. Mierzy nam. Zobaczymy, ile nam zmierzy. O, takie EKG. Fajnie to wygląda, prawda? Wyczyść czujnik, załóż mocno na nadgarstek. A może trzeba go... Przytrzymam go tak ręką, żeby on był na tym nadgarstku. Oczywiście kość mam tu. O, jakie mam nierówne te bicia, prawda? No, idzie. Widzicie? No i nie chce iść. Poczekajcie, ja poluzuję tego Garmina i zobaczymy, czy to było kwestią, że ten Garmin nam przeszkadzał, czy to po prostu jest kwestią, że po prostu no, ten zegarek, że tak powiem, nie chce sobie z tym poradzić, z tym zadaniem. Widzicie? Zmierzymy jeszcze raz. Widzicie, jak się kręci? Chodzi po tym o-ringu, ten czerwony pasek postępu. Tak, 81. A teraz zobaczymy, ile mamy na tym naszym Garminie. Pozwolę sobie go ściągnąć, założyć, a właściwie to nawet przytrzymać tego Garmina. Mieliśmy 80 kilka. Na Garminie mamy niecałe 80, 76, 77. Czyli mogę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o 78 nawet, więc mogę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o pulsometr, no to jak najbardziej jest to w miarę wiarygodne, natomiast samo badanie pulsu poprzez włączenie i oczekiwanie na to, aż on puls zbada, no to troszeczkę mija się to z celem, ponieważ w Garminie mamy to automatycznie pokazywane. No ale chciałem Wam pokazać, jak to właśnie działa, jak to wygląda. Jeszcze na widżecie, widzicie, na widżecie nam się też zmieniło, czyli prawdopodobnie na widżecie to będzie nam pokazywać ten wynik, który po prostu był po zmierzeniu właśnie w taki oto ciekawy sposób, jak ja wcześniej mierzyłem. Jak wygląda set od zegarka Samsung Gear S3 Frontier? No właśnie, jest to taka tubka. Tu akurat, jak no wiecie, bo on był otwierany, więc to było tak, nie? Tak się schodziło, fajnie. O tak. Tylko wiadomo, to taka blomba była samsungowska. Na tej tubie mamy oczywiście
model Gear S3 Frontier. Mamy, że GPS. Oczywiście wymiary mamy tego zegarka. Mamy oczywiście, że to jest S-AMOLED. Informacje, no i że bateria ma 380 mAh. Moim zdaniem jest to zdecydowanie za mało. Czyli informacje o zegarku. No dobra, ale nas interesuje najbardziej, co się znajduje w tej tubce. A w tej tubce się otwiera właśnie w taki dziwny sposób. W środku to tak wygląda. W tej tubce mamy oczywiście ładowarkę indukcyjną. Ładowarka indukcyjna to jest właśnie to. I teraz tak, do tego mamy oczywiście taką normalną ładowarkę, jak kiedyś się ładowało telefony, nie tylko zresztą Samsunga, na złącze tego typu standard, jaki był kiedyś oczywiście. Włącza się tutaj, wkłada się tutaj o tak, no i oczywiście wkłada się do prądu. Tu jeszcze mamy taką fajną gumkę i żeby naładować zegarek, no to oczywiście musimy zegarek na tym położyć. Ja Wam za chwilę pokażę jak, ale zaglądamy dalej, bo to jest bardzo ciekawe, co się znajduje głębiej. A głębiej znajduje się zegarek, proszę bardzo. Ale tu na razie nie będziemy. Powoli. Dalej mamy instrukcję obsługi w takim woreczku foliowym. Teraz sobie zobaczymy, co to tam jest. Prawda? Są takie dwie karteczki. No jedna to jest karta gwarancyjna, tak jakby zasady gwarancji. Ale czy to jest po polsku? Wątpię. Powiem szczerze. Raczej nie jest. No i mamy instrukcję obsługi, która już jest po polsku. Tak, mamy jak się wymienia opaskę, mamy łączenie Gear z urządzeniem przenośnym. No już nie będę się w to zagłębiał, bo wiecie, bo to jest po prostu, to jest taka prosta instrukcja, szybka obsługi. Nawet pokazany jest, jak ładujemy zegarek. Zresztą ja Wam za chwilę to również pokażę. Korzystanie z pierścienia, no i tak dalej, i tak dalej. Już nie będziemy się w to zagłębiać. Schowamy to, tak jak było. A to było tak. Mamy jeszcze oczywiście pasek. Pasek w wersji small, czyli w wersji dla kobiet, takiej mniejszej wersji. Już Wam pokazuję. Tak to wygląda. Właśnie zegarek mamy na takiej gąbeczce. Też możemy ją wyjąć. Zwróćcie uwagę, tak, w ten sposób kładzie się zegarek. I on się ładuje, po prostu tu się świeci taka dioda na czerwono i na zielono. Jesteśmy koło gniazdka. I zwróćcie uwagę, jak ta dioda nam ładuje zegarek. Widzicie, 47%. Jest na czerwoną dioda. Ładowanie potrwa godzinę i 20 minut. Powiem Wam szczerze, ładowanie jest naprawdę szybkie, bo około 2,5 godziny ładuje na 100% ten zegarek. Natomiast jeśli chodzi o pracę tego zegarka, no to jest to dosłownie kilka dni, w zależności od tego, jak ten zegarek użytkuje. Co więcej mówić na ten temat. Tak wygląda właśnie set do zegarka Samsung Gear S3 Frontier, czyli taka tubka. A teraz nadszedł ten czas, żeby pokazać Wam funkcję tego zegarka, jak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o funkcję tego zegarka, nie patrzcie tutaj, bo jest naklejona folia i ona jest taka już dość zniszczona, że tak powiem, więc nie patrzcie na to. Zresztą zegarek też nie jest pierwszej młodości. Jak wygląda, już Wam pokazywałem w lesie mniej więcej. Po prostu ładowanie indukcyjne, wiadomo, czujniki, mikrofon, 2 przyciski po stronie prawej, obrotowy pierścień. No i dobra, no to tak jak już zaczynamy od głównej tarczy, bo główną tarczę możemy sobie dowolnie zmienić. Przechodzimy sobie pierścieniem w prawą stronę. Mamy oczywiście kalendarz, bo tak sobie ustawiłem. Oczywiście możemy to, moi drodzy, sobie dowolnie konfigurować tak jak chcemy. Jedziemy dalej, mamy pogodynkę. Jedziemy dalej, mamy, moi drodzy, nasze sport, kroki.
znaczy kalorie spalone, piętra i pulsometr. Z tym, że ten pulsometr pokazuje nam ostatni pomiar pulsu. To nie jest tak jak w zegarku typu Garmin, że ten pomiar następuje z automatu. Po prostu ten pomiar trzeba wykonać poprzez aplikację, włączyć pomiar. No to jest tak może na zasadzie dawnych zegarków, dawnych telefonów Samsunga, w którym były, nie wiem czy pamiętacie, w telefonach były takie czujniki, przykładało się palec, trzymało się przez pewien czas, no i nam ten puls został pomierzony. Mi się wydaje, że dlatego to w ten sposób producent poszedł z tym zegarkiem, bo kiedyś było to tak bardzo modne, że w taki oto sposób się właśnie wykonywało pomiary. No ale dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy oczywiście bieganie, kolarstwo, bieżnia, inny trening. Możemy sobie oczywiście to dowolnie konfigurować. Widzicie, przytrzymamy i mamy edycję. Możemy to edytować. Możemy również edytować sobie dowolne położenie tych menu, o którym mówię. Wracamy górnym z powrotem, a dolnym byśmy wrócili do menu głównego, od razu do timekeepingu, że tak powiem. Dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy oczywiście też ile kalorii, ile minut i tak dalej, czyli takie informacje o zdrowiu. Mamy oczywiście sterowanie muzyką, też bardzo fajna rzecz. No i mamy menu kołowe szybkiego wyboru. No i możemy oczywiście dodać widget. Jak widzimy, już tutaj nie mamy w tą stronę nic. Wracamy sobie z powrotem i jedziemy sobie w drugą stronę. W drugiej stronie będziemy mieli powiadomienia. Oczywiście bardzo fajna rzecz, na przykład tutaj w tym momencie z YouTube'em mi powiadamia, że fajnie się tu wyświetlają grafiki, bo oczywiście w Garminie 7 już te grafiki się również wyświetlają, natomiast w Garminie 6 już tych grafik nie było. Znaczy jeszcze ich nie było, co było też bardzo, że tak powiem, no przykrą sprawą, bo to fajne, jak to się coś jednak wyświetla, ale powiem Wam szczerze, że Garmin nie wyświetla tych grafik tak fajnie, jak wyświetla to ten Samsung. No nie ukrywajmy, jest to smartwatch, taki rasowy, prawdziwy, więc on naprawdę powinien wszystko wyświetlać w jak najlepszym porządku. I druga sprawa jest taka jeszcze, że ten zegarek ma bardzo fajny, a właśnie ten AMOLED jest naprawdę bardzo fajny, nasycony kolorami. Nie wiem, tego może nie widać jest na filmie, ale na żywo jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Po prostu mamy powiadomienia. Nie będę się więcej w to, jak to mówią, zagłębiał, bo to nie ma żadnego sensu. Po prostu mamy w lewą stronę, mamy powiadomienia, w prawą stronę mamy dane funkcje. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Ściągamy sobie taki jakby na zasadzie telefonu, czyli tą belkę w dół. No i mamy to tak jak w telefonie, mamy oczywiście funkcje. Widzicie? Tak to wygląda. Jednocześnie mamy powiadomienie o pojemności baterii oraz, że zegarek jest połączony z Bluetooth z telefonem. Możemy sobie tutaj oczywiście skonfigurować jasność połączenia, no i po prostu wchodzić w ogóle, zobaczcie, w całe ustawienia, w tym tarczę zegarka, w tym dźwięki i wibracje, o aplikacje, bezpieczeństwa, konta, no i tak dalej, aż do baterii włącznie. Na baterię mamy oczywiście zasilanie standardowe, które tak na zegarek nam mówi o 22 godzinach i 46 minutach. Możemy sobie włączyć oszczędzanie energii, w której zegarek wytrzyma nam 2 dni, 16 godzin, 9 minut. Oczywiście na tych 45%, które mamy teraz. Możemy sobie włączyć tylko zegarek, czyli tylko pokazywanie godziny i to będzie, ten zegarek wytrzyma wtedy 18 dni, 10 godzin i 12 minut, co jest naprawdę super rzeczą, tylko że moi drodzy, kto używa smartwatcha jako zegarka do godziny? No kto? No właśnie, oj, wyłączył nam się. Dalej mamy, widzicie, wystarczy tapnąć, jak się nam wyłączy z powrotem. Dalej mamy jeszcze optymalizuj baterię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja już nie będę się tutaj za bardzo, górnym wracamy pojedynczo, dolnym do głównego menu. Nie chcę się już naprawdę zagłębiać, bo wiecie, jak wyglądają smart zegarki. Zwróćcie uwagę, po przytrzymaniu dłużej możemy sobie zmienić, akurat tu jest Facer, możemy sobie zmienić tarczę na coś takiego, na zwykłą godzinę, nawet na taką tarczę, czy na taką, czy na taką. No naprawdę powiem Wam szczerze, że jest to moim zdaniem fajne i naprawdę jest ok. Nie jest źle. Bardzo mi się podoba ten obrotowy pierścień, to jest bardzo fajna rzecz również.
No dobra, ale to jeszcze nie wszystko. Teraz sobie wchodzimy tym dolnym, przytrzymamy sobie raz i sobie wchodzimy, tak jak wychodzimy do głównego menu, tak sobie wchodzimy do menu kołowego. I oczywiście możemy sobie dotykiem wybierać, ale wygodniej jest tym pierścieniem. Zwróćcie uwagę, jak ta kropka się fajnie nam przesuwa. Mamy oczywiście Breaking News, mamy Samsung Health, mamy oczywiście wysokość barometr, co oczywiście sprawdzałem dla Was na filmie w lesie. Mamy mapy HIR, które bardzo dobrze tu działają w tym zegarku, aczkolwiek zegarek w lesie nie radził sobie z GPS-em, znaczy radził sobie do pewnego momentu, potem były problemy z łapaniem tak zwanego fixa. Mamy pogodę oczywiście, galerię, stoper, telefon, czyli możemy dzwonić z tego, znaczy poprzez zegarek łączymy się z telefonem, możemy dzwonić, o ile zegarek z telefonem jest w pobliżu. Zegarek też posiada Wi-Fi, ale to nie wszystko. Jedziemy dalej. Mamy tu 3 kropki, widzicie? I jedziemy dalej. Mamy dalej wiadomości, kalkulator, ustawienia. Oczywiście możemy te koła dowolnie konfigurować i przestawiać sobie miejscami. Na przykład wiadomości możemy mieć na głównym, czy możemy mieć ustawienie na ostatnim, czy tak dalej, czy tak dalej, czy tak dalej. To już sobie dowolnie, moi drodzy, konfigurujemy tak, jak chcemy. Ja tylko pokazuję mniej więcej, jak to wygląda, jak to jest skonfigurowane w tym zegarku. Mamy jeszcze funkcję znajdź telefon, minutnik oraz funkcję Bixby. Oczywiście to nie wszystko. Możemy na ten zegarek dogrywać masę programów. O właśnie, z Galaxy Store. Z Galaxy Store możemy sobie, zwróćcie uwagę, dogrywać. Zezwól aplikacji Galaxy Store na dostęp, tak dalej, ale już nie będziemy się w to bawić. Ale możemy sobie dogrywać właśnie te tarcze, możemy sobie dogrywać inne aplikacje. Oczywiście nie wszystkie, jakie sobie zamarzymy, nie wszystkie, jakie chcemy, ale te, które są dostępne. Większość jest dostępna bezpłatnie, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, kompas jest dostępny za opłatą. Podejrzewam, że ten kompas będzie działał mocno średnio, więc nawet nie próbowałem go instalować. No ale już skorzystałem z okazji, że jesteśmy tutaj, zobaczymy, jaką mamy wysokość. Mamy wysokość 157 metrów. W rzeczywistości mamy wysokość w tym miejscu, w którym się znajduję w tym momencie. Przez GPS-a nie będę mógł skorzystać, ponieważ jestem w budynku, ale w tym miejscu, w którym się znajduję, jest 150. No to tak powiem wam szczerze, nie jest źle. Natomiast jeśli chodzi o barometr, mamy 994 hektopaskale. Moi drodzy, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Zaraz wam powiem. Musimy się na czymś wzorować. A wzorujemy się na Garminie. Mam takiego akurat małego Garminka na ręku założonego, czerwonego. Też od kolegi Bartka mam go pożyczonego na rzecz filmu. Będzie dla was również film jeszcze z tym zegarkiem. Niedługo. Na tym zegarku mam 1016 hektopaskali i jak widzicie, tendencja jest spadkowa z delikatnym wzrostem pod koniec, tak? 1016, tak? A na tym zegarku, poczekajcie, moment, na tym zegarku mamy 995. Moi drodzy, ja twierdzę, że w lesie też były podobne odczyty tego barometru, także no albo to się coś przycięło, albo po prostu tu też mamy tendencję stałą z tej strzałki wynikającą, więc moim zdaniem no to troszeczkę te czujniki słabo pokazują, no ale może być to moje zdanie, może ja się nie znam, może można to jeszcze jakoś skonfigurować. Nie zagłębiam się w to, bo wiecie, to jest zegarek, że tak powiem, smart zabawki, smartwatch, jak to mówią. To nie jest taki zegarek w teren. To jest po prostu zegarek do noszenia na co dzień, do korzystania z telefonu. Bez telefonu, na przykład telefon mamy w torebce czy w kieszeni, a tym zegarkiem możemy nawet rozmawiać, pisać SMS-y i tak dalej, i tak dalej. Zegarek w teren to, no niestety, sensory działają jak chcą. Tak wam powiem w tym zegarku. Natomiast jeśli chodzi o mapy, akurat w tym momencie to są mapy HIRA, ponieważ one są darmowe. Można oczywiście jakieś tam płatne dograć, ale ja już się nie chcę aż tak zagłębiać w tego typu zegarku, w mapy. To powiem wam szczerze, że mapy są fajne, przejrzyste, można na nich polegać, a GPS o dziwo jest bardzo dokładny. Jako sam smart zegarek, oczywiście tak, ponieważ jest to zegarek stosunkowo niedrogi, a naprawdę ma bardzo dużo do zaoferowania, w tym rozmowy
właśnie poprzez mikrofon z tego zegarka, który naprawdę fajnie. Nie będę Wam już tego pokazywał, bo nie jestem teraz przygotowany. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest bardzo fajnie. Jako smart zegarek, smartwatch, fajnie, ok. Nawet po tak długim okresie, od kiedy ten zegarek debiutował, bateria tego zegarka jest w stanie wytrzymać ponad 1 dzień. No przy takim użytkowaniu bardziej intensywnym, ponieważ przy zwykłym użytkowaniu takim coś tam spojrzy, coś tam połączy raz na jakiś czas, to naprawdę możemy dojść nawet do 2,5 dnia. No, podejrzewam, że na samym czuwaniu nawet 5 czy 6 dni ten zegarek, no w systemie sprawdzania samej godziny, dlatego mam na myśli czuwanie. Ale jeśli chodzi o teren, mapy, tak. Czujniki, sensory, nie. Chcę się już tak wypowiadać bardzo dużo, bo tak naprawdę to nie ma tu o czym się wypowiadać. Wszystko co konkretne, wszystko co istotne moim zdaniem było, Wam przekazałem, Wam powiedziałem w tym filmie. Jako smart zegarek tak, jako opieranie się na czujnikach tego zegarka to ja bym się nie opierał. Jeśli chodzi o paski, wszystko fajnie, dotyk działa sprawnie, zegarek daje radę, nie zacina się, bateria też daje radę, po tak długim czasie w miarę trzyma. No i co ja jeszcze mogę Wam podsumować, jeśli chodzi o ten zegarek? No, moim zdaniem warto. Jeśli ktoś potrzebuje smart zegarka tylko i wyłącznie do powiadomień, nawet do rozmowy telefonicznej, żeby fajnie go ubrać, na przykład w jakąś fajną bransoletę, a nie ukrywajmy, w rozmiarze 22 można naprawdę bardzo tanio kupić bransoletę, w kolorze nawet czarnym. Już nie mówię tu, broń Boże, o oryginalnych częściach, ale no słuchajcie, zegarek za tak zwane parę groszy, to kto by w to inwestował, prawda? Ale ten zegarek naprawdę świetnie wygląda, świetnie leży, fajny ma design, ma sporo do zaoferowania, na przykład kalkulator, liczy kroki, fajnie się, jest też pulsometr, fajnie się synchronizuje z telefonem, także moim zdaniem no, nie jest źle, jak za taką cenę, oczywiście używanego tego zegarka, bo już dawno jest niedostępny jako nowy, to warto spróbować swoją pierwszą przygodę właśnie ze smart zegarkami, właśnie zaczynając od tego typu zegarka. Naprawdę warto. I nie bójcie się smart zabawek, oczywiście, jeśli Wam nie przeszkadza, że będzie on ładowany bardzo często. Co kilka dni, czy przy intensywnym użytkowaniu nawet co dzień. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Tak jak obiecałem Wam, że będzie tych filmów na wiosnę więcej. Oczywiście jeszcze tej wiosny tak naprawdę nie mamy, bo mamy kalendarzową zimę. Ale jest tych filmów więcej i będzie ich więcej. Również chciałem powiedzieć, że film o Frogu, który obiecałem już jakiś czas temu, ja serdecznie przepraszam, że go jeszcze nie ma, ale były pewne komplikacje. Tego Froga już nie mam. Sprzedałem go koledze, który jest też moim widzem na YouTube. Teraz będzie inny Frog. Oczywiście ten sam model D1000, tylko że w wersji B. I o nim właśnie będzie film. Ale gdybym mógł nagrać ten film wcześniej, oczywiście bym go nagrał. No miałem po prostu pewne swoje terminy. Miałem też inne zegarki, które miałem wypożyczone. Musiałem je nagrać, musiałem je oddać. To nie jest tak, że ja mogę trzymać, jeśli mi ktoś pożyczy zegarek, to trzymać go nie wiadomo jak długo. A no nie ukrywajmy, tych zegarków w mojej kolejce do nagrywania troszkę się uzbierało, więc chciałem Wam sukcesywnie je raz na jakiś czas nagrać. Nie ukrywajmy też, że pogoda w zimę i ta zimowa aura była niesprzyjająca do nagrywania filmów. Tak więc trochę mi się porobiło zastoju, jeśli chodzi o filmy. No i przede wszystkim czas, mój czas na nagrywanie. Ale dobra, koniec, bo Was zagadam na śmierć. A to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, elo, hej i piona. Do następnego odcinka.